Cześć! Dzisiaj posiejemy pierwszy pomidorek, ale nie będzie to zwyczajny pomidor, tylko microdwarf, czyli mikroskopijny karzełek, który nazywa się Wilma. Zapraszam na film. Więc te pomidory dorastają tylko do 30 cm, wymagają pojemnika o pojemności około 4-5 litrów i możemy je po prostu uprawiać w domu przez właściwie cały rok, jak chcemy. I dlatego właśnie chcę zacząć od tego pomidorka, żeby zaspokoić mój głód pomidorowego, nawet zapachu liści, żeby go mieć wcześniej. Te pomidorki wymagają 3 do 4 miesięcy od nasionka do dojrzałego owocu. Czyli, co jest styczeń, czyli gdzieś w kwietniu, w maju jest taka szansa, że będę miała koktajlowe pomidorki. Kaja! Te pomidorki, wbrew pozorom, na mały rozmiar plonują całkiem dobrze i możemy mieć całkiem dużo koktajlowych pomidorków. Z tego, co wyczytałam, microdwarf pomidorek to nie jest tak jakby pomidor samokończący. One kontynuują wzrost, tylko że odległość pomiędzy liśćmi jest tylko 3 cm, czyli tak jakby pomiędzy węzłami jest bardzo mała odległość. I nawet wiem, że niektórzy przycinają te pomidorki i one odrastają i po prostu kontynuują wzrost. Oglądałam jeden film na YouTubie, w którym pani miała 3-letnią wilmę w domu, bo po prostu przycinała co jakiś czas i one odrastały i kontynuowały owocowanie. Ten rodzaj pomidorów posiada gen ciągłego wzrostu, a także w parze, tak jakby z rzadkim genem karłowatości pomidora. Czyli one są bardzo malutkie, ale kontynuują wzrost. Bardzo fajna sprawa. I ta cecha właśnie kreuje bardzo kompaktową roślinę, którą możemy łatwo uprawiać w pojemnikach, nie tylko w domu, ale także na zewnątrz, na przykład na patio. Musimy tylko pamiętać, moim zdaniem, że jeżeli uprawiamy te pomidory w domu, to musimy im pomóc się pozapylać, czyli będziemy używali szczoteczki do zębów elektrycznej, żeby pomóc w zapylaniu, albo potrząsać tymi kwiatkami, albo używać pałeczki takiej do czyszczenia uszu, żeby je pozapylać, no albo możemy je wystawić na dwór, żeby był dostęp owadów zapylających. Pomidory są samopylne, ale w warunkach domowych, gdzie nie ma takiego przewiewu i ruchu powietrza, może być to zapylanie utrudnione. Niektórzy nawet stawiają wiatraki, żeby po prostu była ta cyrkulacja powietrza. Jest wiele odmian tych microdwarfów, przeważnie koktajlówki czerwone i żółte, ale widziałam już inne, na przykład różowe, na przykład z paskami, różne fajne kształty, bo cały czas są te odmiany tak jakby mieszane i kreowane. Najmniejszymi odmianami są Microtom i Baby. I jeżeli chcemy, to możemy tak sobie zaplanować wysiewy, żeby mieć te pomidorki przez cały rok. Na przykład wysiewamy w styczniu, mamy w kwietniu czy w maju, potem wysiewamy za jakiś miesiąc i mamy w czerwcu, lipcu, za jakiś miesiąc, gdzieś w marcu i wtedy mamy lipiec, sierpień i tak możemy kontynuować. Jeżeli mamy przestrzeń, jeżeli mamy miejsce, jakieś lampy w styczniu, to możemy w teorii mieć te pomidorki cały rok. Wilma pochodzi z Rosji, dorasta do 30 cm i ma koktajlówki o ciężarze 15 do 20 gram. Bardzo cienka skórka, jest bardzo słodka w smaku i wszyscy sobie zachwalają, że to jest najlepszy microdwarf na świecie. Wilma podobno jest słodsza niż wszystkie inne pomidory, jest odporna na chłód, czyli nie jest tak bardzo ciepłolubna, jest przystosowana do chłodnych klimatów, no i jest bardzo soczysta i bardzo wczesna. A teraz po prostu posiejmy tą wilmę i w następnych filmikach pokażę Wam, jak rośnie. Musimy pamiętać, żeby sobie ogrzać tą ziemię, że po prostu nie brać jej z zewnątrz i siać pomidory. Musi być rozgrzana troszkę do temperatury pokojowej. Ja posieję może ze 3 nasionka, bo nie wiem, jaka będzie zdolność kiełkowania. Zrobię się sobie 3 małe dziurki
ołówkiem. No i wrzucę nasionka. Nie ma żadnej większej filozofii. Musimy tylko pamiętać, żeby nie siać ich zbyt głęboko. Przykrywamy ziemią. Ten kompost jest już wilgotny, więc ja nie będę go podlewać. I oznaczamy sobie. Ja mam takie znaczniki, które myję i używam ponownie i piszę zawsze ołówkiem, bo ołówek nie blaknie. 21 stycznia, Wilma. No i stawiamy w jakimś ciepłym miejscu. Ja postawię sobie obok lodówki, bo tam jest ciepło, do momentu, kiedy zacznie wschodzić i potem postawię pod lampy i może nawet dam jej matę grzewczą. No i jeszcze musimy pamiętać, żeby przykryć jakąś folijką. Ja mam taki sposób już od kilku lat. Te gumki są od cebulek, takich szalotek, które sobie zachowuję i po prostu zakładam folijkę. Tu możemy nawet zrobić parę dziurek, żeby powietrze dochodziło i do momentu wykiełkowania tak sobie będzie stać.